Piotrek, ja Cię witam serdecznie w KSW, no a Ty nas przywitałeś tutaj u siebie w Radomiu w spektakularnym stylu. Cóż to było za zwycięstwo, znakomita walka. Dziękuję, Radom, słychać was? Chcę przede wszystkim podziękować za ten sukces swoim trenerom Adamowi Niedźwiedziowi, Mateuszowi Grzelsowi, Igorowi Michaliszynowi, ja to wyręczę, na spokojnie. Przepraszam, bo mi przytkało i myślę o dwóch osobach jednocześnie. Nie ma absolutnie problemu. Jak to starcie wyglądało w Twoich oczach? Bo tutaj chyba błyskawicznie zobaczyłeś, że jest duża przewaga w klinczu, ten rzut w pierwszej rundzie, potem w drugiej szybko ponowiłeś, no i szukałeś tego poddania kilka razy, w końcu się udało. Co mogę powiedzieć? Ciężko przetrenowałem ten okres, bardzo mocne przygotowania. Wiedziałem po rywalu, że ma kimadło, ma z czego uderzyć. Trochę miałem stresa, więc go łapałem i się udało. Bardzo rozsądnie. A jak to jest zadebiutować w KSW w swoim mieście, w takim pięknym otoczeniu, przy takim wsparciu? No coś pięknego. Teraz nie mogę się doczekać mojego przyjaciela Patryka Kaczmarczyka, jak robi pas. I tyle mogę powiedzieć. No i to jest świetne zwieńczenie. Szanowni Państwo, zwycięski dzisiaj, wciąż niepokonany, Piotr Chudzik! Piotrek, 6-2, to jest Twój rekord tutaj w Radomiu. Połowa kariery spędzona na tej macie, no nie tylko w KSW, też na innych, ale no okazuje się, że czujesz się to całkiem dobrze. Tak jest. No co, dziękuję wszystkim za przybycie. Znowu Radom! No i muszę zacząć od tego, że po prostu przeprosić federację, że oczywiście zrobiła ukłon w moją stronę, puszczając mnie kategorię wyżej, a ja zachowałem się bardzo nieodpowiedzialnie i no i pewnie długo zanim to spłacę, ale będę robił wszystko, czy dostanę tu w KSW dalej szansę, czy poza organizacją będę musiał się odbić. Ja zrobię wszystko, żeby tutaj wrócić. I co, jeszcze raz dziękuję bardzo. 6-2 w Radomiu, Dominik. I z tego co wiem, chyba teraz już 3 albo 4-0 dla KSW w Radomiu, więc Radom jest nasz! Bardzo dobry wynik. Czy możesz obiecać, że to, co się wydarzyło, jeśli chodzi o tą wagę, no bo to już jest niestety recydywa, że to jest już ostatni raz, że tutaj siedzi Wojciech Rysiewski, są szefowie KSW, że to już się więcej nie powtórzy, no bo tak naprawdę to jest jedyna rzecz, która kładzie się cieniem na tych Twoich znakomitych występach. Tak, no muszę w końcu odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jestem profesjonalistą, czy nie. Bo tak jak powiedziałeś, to kładzie cień, robimy ciężką robotę na macie dzień w dzień, a ja wychodzę i nie robię wagi 70, więc to jest kategoryczny błąd i tak mogę obiecać, że to ostatni raz. Też usiądziemy, pobadamy się, porobię badania i zobaczymy, jaka kategoria jest dla mnie. I mam nadzieję, że jeszcze w tym roku zawalczę dla KSW. No to jeszcze szybki powrót do tej walki. Tak sobie podsumowaliśmy, że Sliman chciał tutaj robić brazylijskie jiu-jitsu w MMA, a ty robiłeś po prostu parter MMA w MMA i chyba to był klucz do zwycięstwa. Kontrola, znakomita czujność, ani razu się nie dałeś złapać, tam były bagi czołki, omoplaty, gogoplaty, odwrotne trójkąty, wszystko w powietrzu, natomiast ty byłeś zawsze o krok szybszy. Tak, no jak się ma na macie takich kotów jak Alanek Wiąg, Adam Kozieł, Błażej, to naprawdę no ciężko jest na coś mnie złapać, a tak jak powiedziałeś, to była moja 20. walka zawodowa, do tego dochodzi parę walk semi-pro, więc naprawdę ja jestem już doświadczonym zawodnikiem, może wydaje się, że cały czas jakoś tak młodo wyglądam, ale ja mam kupę tych walk, więc tak jak powiedziałeś, Dominik, no ja robiłem grappling pod MMA, kontrola, mocno przeszedłem walkę z Harym, więc dzisiaj to ja byłem Harry. Szanowni Państwo, Radom 2, reszta świata 0. Piotr Kacprzak! Szanowni Państwo, myślę, że najpierw na start tej rozmowy wielkie brawa, bo to była kategoria ciężka, obaj panowie, ponad 100 wyprowadzonych, trafionych ciosów, bardzo mocne, równe, męskie starcie, to była prawdziwa wojna w kategorii ciężkiej. První raz, bardzo dziękuję za wszystkim fanów w Polsce tutaj na gali. It was majestatyk, euforia. A bardzo dziękuję za przygotowanie tu Marek. Marek jest bardzo mocny chlapisko, bo był finalista Ryżin. I have very painful my face, and I just want to thank you to Ankos MMA, Michal Andriško.
He was kill me so much time in trend. Bardzo mocne sparingi, bardzo dziękuję. Mateusz Olech, Łukasz Olech, Marcin Tyburczek, Andrzej Kosicianski za przygotowanie. Andrzej Reinders, my first coach. Filipinowski, my pet workout. Pozdrawiam Wiktor Szebak, my cardio coach, a Michał Siruczka, strong coach. And thank you partners and love you my darling. Love you Theodor. I miss you so much. To polsko-czesko-angielski wywiad, ale chyba Państwo wszystko zrozumieli. Zwycięski dzisiaj Michał Martynek! Szanowni Państwo, jest ze mną Tarek, jest ze mną Suheil, będzie rozmowa, no i trzeba zacząć od tego, że dużo osób mówiło, że to jest dla Suheila test, że to jest w końcu takie wyzwanie, gdzie on musi pokazać, co potrafi. No to jeśli test, to jestem ciekaw, jaką sobie by wystawił ocenę za to, co tu pokazał w klatce. Ok, tout le monde, ils ont dit que ça sera le plus grand test de ta carrière. Comment tu as vu de ton perspective? Déjà, bonsoir à tous. Bonsoir aux fans polonais. Bonsoir à ceux qui me regardent à la télé. Franchement, j'avais pas beaucoup de pression. Je sais de quoi je suis capable. Je connais mes qualités. Je m'entraîne tous les jours avec des grands partenaires. Saladin Parnas, tous mes autres partenaires d'entraînement. Et c'était qu'une personne sur ma route. Moi, je continue à bosser et j'ai un objectif et je vais pas le lâcher. Wiedziałem, że to będzie ciężkie wyzwanie dla mnie, bardzo duży test. Miałem dużą presję na sobie, ale ja bardzo dobrze się przygotowałem. Miałem bardzo dobry sparring partnerów w klubie, trenowałem dużo z Salahem i wiedziałem, że wygram tę walkę. No właśnie, w twojej kategorii Salaha już nie ma, już nie musisz się martwić o to, że jak dojdziesz na szczyt, to będziesz musiał pokonać swojego kolegę klubowego, więc rozumiem, że to jest początek tej drogi i to jest pierwszy krok na ścieżce do walki o ten pas, który dzisiaj w walce wieczoru w stawce. Maintenant, t'as pas à penser que ton ami de club Salaheddine, c'est le champion, il est plus là au KSW, donc c'est pour toi le chemin pour aller chercher la ceinture. Ouais, bien sûr, c'est ça. Je m'entraîne tous les jours pour ça. J'ai un objectif en tête. Maintenant, on va pas brûler les étapes. Et voilà, aujourd'hui, tout le monde pensait que ça allait être un gros test pour moi. Je l'ai fini au deuxième round. Donc voilà, je suis qu'à 70% de mes capacités. Je vais montrer un grand show. J'ai pas encore montré tout mon striking. Je m'entraîne énormément au sol. Donc non, il y a une grosse week qui arrive. Tak, wszyscy ludzie myślą, że to był bardzo duży test dla mnie, a ja pokazywałem tylko 70%, co ja umiem robić. To moja sztuka jest dużo lepsza niż co pokazuję w tych walkach, ale myślę, że ja mam jedyny cel, to jest szukać pas KSW, więc pokażę jeszcze więcej. No to czekamy na to 100%. Szanowni Państwo, zwycięski dziś wciąż niepokonany 19-latek Suheil Kaushen! Jest Adam, jest też Mamet Halidow ze mną dzisiaj w roli tłumacza. Adam, pierwsza runda, kolejne poddanie, wciąż niepokonany, po prostu wow! Опять первый раунд, опять ты победил, опять ты не побежденный. Какие у тебя чувства? Даже я не знаю, как сказать, непередаваемые эмоции. No on, wiesz, no, nie może takich emocji przekazać, więc no, na pewno się cieszy. Możesz, śmiało, nie ma problemu. Balacha z dołu, czy to jest jakaś ukryta informacja, jakaś ukryta wiadomość do panującego w twojej kategorii mistrza? Болевой на руку снизу, это какой-то уже знак для того, чтобы какая-то угроза была для твоих соперников, что ты снизу опасен и сверху опасен. Да, абсолютно, да. Кто со мной в партер полезет, тот будет в моем океане. В партере акула — это я. Ten, który pójdzie do parteru ze mną, raczej będzie w moim oceanie, więc czy z dołu, czy z góry jest gotowy na to, żeby kończyć przeciwników. To jest dopiero twoja druga walka w KSW, ale bardzo dużo osób już cię stawia w roli potencjalnego pretendenta do pasa mistrzowskiego. Czy ty jesteś gotowy na takie starcie i rzucenie wyzwania Adrianowi Bartosińskiemu? Ты готов, чтобы выступать уже за пояс? Конечно, готов. Для этого я и здесь. Я все показываю в клетке. Первый раунд, все сабмишины, все болевые. Я готов, без проблем. Po to tu jestem, żeby pójść po pas i idę po to. Taki jest cel. Szanowni Państwo, zwycięski dzisiaj Adam Masajew! Swой عادة يعقل قاعد دوتش أول شتوش داتا تغيدانا دوخ كلاري ترتيت عجيم سموق دير داترتيال هرتولم توشين ليرن خوريت لأرسون دايل دوغ دا دايل شوشي دايل ما سيرا داينا نوي لات بويلوي
Je suis Chander, sober, loyal. Et français, Toulouse, bonne soirée. Merci beaucoup, les gars. Merci à tous, vous êtes top. Ja przetłumaczę francuski Toulouse. Pozdrawiam, dziękuję za wszystko bardzo serdecznie. Mamy coś jeszcze przetłumaczyć też? Dobrze, to wszystko. Adam Masajew! A ze mną uśmiechnięty Damian Janikowski. Dobry wieczór. No może nie uśmiechnięty, ale zadowolony, że wygrałem ten pojedynek. To zaraz mnie zapytasz, nie? No jakby no potrzebuję chwili, żeby w to wejść. Potrzebuję może delikatnie dostać, nie mocno, bo tam mnie już tak mówię, nie mogę się poddać. Musimy to opatentować. Był na początek Damiano Dance. No i się wydawało, że naprawdę bardzo blisko jest tutaj skończenia Wiktor. Potem chyba jakaś kontuzja kolana, takie mieliśmy wrażenie patrząc z boku, no ale ten finish, to duszenie, jak to ładnie mi opowiedział już, tę technikę Albert Odzimkowski, duszenie szalikowe, naprawdę fantastyczne. Wiesz, ja zastanawiam się czasami, czy mam taki problem z wejściem, bo ja naprawdę gdzieś tam szybko, dynamicznie i efektownie potrafię się bić i chcę się bić, ale ten początek jest zawsze taki, że pierwszy się spóźniam, a może wyczekam, a może gdzieś tam sprowadzę i nie mogę trochę na to pozwalać, a z drugiej strony 27 lat trenuję, latałem 17 lat na głowę wiele razy, to mówią, wiesz, zapasy, a tam rzuty szły takie gdzieś tam gigantyczne. Jeszcze mówiąc o tej kontuzji, no jakby wiedziałem, co robię, bo skupiłem się na tej nodze i wiedziałem, że jak będzie wstawał, czyli będzie odkręcał w moją stronę, to jest trochę jak takie skrętówka, trochę jak na kolano, czyli jak on odkręca, wiesz, w mój suspensor, w nogę, to ja w tym momencie docisnąłem biodra, żeby właśnie tam ewentualnie chrupło coś w kolanie. Okej, noga wyszła, Wiktor próbował wstawać, przeszedłem do chwytu ręka-głowa. Wiem, że to jest ciężkie poddanie, bo nie pamiętam, kiedyś chyba Narkun próbował kogoś tak poddać, trzymał całą rundę i stracił dużo siły, nie poddał kiedyś w ten sposób, ale wiedziałem, że Wiktor jest duży, jest dopakowany, więc te mięśnie przeszkadzają, jeśli chodzi o takie duszenia, a jeżeli ktoś jeszcze nie jest taki mobilny, rozciągnięty, to i wiesz, i bardzo dobrze rozłożysz się na klatkę piersiową, podniesiesz tą głowę, zabierasz dech w piersiach i to już jest do odklepania. Powiedz, ciężki głaz spadł tutaj z serducha, bo jednak ten 2024, 2025 rok, absolutnie trudni rywale, sama czołówka, mistrzowie Federacji KSW, momentami heroiczne boje, no ale jednak to było, jak dobrze liczę, prawie 2,5 roku bez zwycięstwa w klatce KSW. Dzisiaj mamy tę wygraną po 4 porażkach i po blisko 30 miesiącach. Wiesz, ja mistrzem świata nie byłem w zapasach. Przegrałem w finale kiedyś, byłem wicemistrzem świata w 2011 roku i kiedyś tak sobie powiedziałem, kurde, ciężko mi do tego mistrza dojść. I też jak doszedłem tutaj do walki mistrzowskiej z Pawłem Pawlakiem, to później chłopaki, którzy dochodzili, czy Piotr Kuberski, czy Michał Michalski, Zarchuni, no i sam Paweł Pawlak, no to już jest taka top czołówka. Odbiłem się od nich, no. Ja szczerze też powiem, że dla mojego i dla zawodników zdrowia jedna walka na pół roku w porządku, nie? Ale jeśli chodzi o intensywność tych walk, to jest mało, bo przez pół roku jesteś w stanie wyjść z obiegu, trochę zapomnieć, trochę takiego lwa zgubić, takiego wilka, więc wiadomo, no to jest kontuzjogenny sport, tak dostaje się po całym ciele. Kontuzje niektóre dochodzą 2-3 miesiące, jak są kości obite. Ale częstsze starty, bo to nie są sparingi, to nie są walki zdaniowe. Częstsze takie starty to są taką dają ci rutynę startową, nie? Tak jak mówię, trochę w zapasach w sporcie olimpijskim. Wiesz, co drugi miesiąc miałeś turniej, i cały czas byłeś rozkręcony, jakby trenowałeś, trochę schodziłeś z obciążeń, ale cały czas byłeś gotów na walkę na najwyższym poziomie. No tutaj jednak trochę człowiek się rozleniwia, jedzie na wakacje, później ma te 2-3 miesiące tych przygotowań, no ale walka to jest walka, to się rządzi wszystko swoimi prawami. No to musisz jeździć na wakacje z trenerem Joczem, wtedy będzie mniej odpoczywania, więcej treningu. Dokładnie. Ostatnia kwestia, bo miałem takie wrażenie, że tutaj zdaniem wielu to takie było troszkę szekspirowskie to be or not to be Damiana Janikowskiego w tej zabawie. Dzisiaj 19. walka, zwycięstwo, rozumiem, że chcesz dalej walczyć, że masz swoje cele, że masz swoje ambicje. Wiesz, to najważniejsze, że generalnie jest tak, że za jakieś 1,5-2 miesiące mógłbym znowu wystartować, bo ani nie mam kości obitych od kopania, nie jestem ogólnie obity, więc tak, cieszę się, że wygrałem.
też jakieś tam myśli było przegrane, ale spokojnie, no jestem medalistą olimpijskim, moje nazwisko dużo znaczy, więc myślę, że KSW tak łatwo by się mnie gdzieś tam nie pozbyło. Mam jakieś tam jeszcze plany, mam jakieś pomysły, no cały czas jestem w treningu, cały czas trener Krzysztof Gutowski mówi, że takiego gościa jak ja na sali, jako trenera numer 2, bo nawet jeszcze razem z nim na jedynce stanąć, to by był wielki zaszczyt prowadzić naszą całą grupę Nemesis, także spokojnie będę miał co robić, ale póki co walki, treningi to jest wszystko tylko co robię w życiu od 9 roku życia. Jak to się mówi, nie potrafię nic innego zrobić, aczkolwiek potrafię wszystko zrobić, nie? Ale mówię, cały czas sport to jest moje życie, to jest moja rodzina. Moi partnerzy, sponsorzy, którzy są cały czas ze mną od wielu lat, niezmiennie są tutaj przy mnie, są razem ze mną, wspierają mnie i przede wszystkim moją też rodzinę i cały czas mogę tutaj być. I najważniejsze, że cały czas nam potrafisz dawać naprawdę fantastyczne emocje. Ciesz się tym wieczorem, ciesz się tą chwilą, ciesz się tym zwycięstwem. Damian Janikowski. Dziękuję, trzymajcie się, dziękuję za doping i kibicowanie. Dziękuję wam bardzo. Tak, jeszcze czekamy tutaj na Tymka Łopaczyka, który wymieniał ściski ze sztabem Andrzeja Grzebyka, bo rzeczywiście dostaliśmy coś spektakularnego, epickie starcie. To było jak film sensacyjny, krwawy sport. Duże gratulacje, daliście nam naprawdę tutaj mnóstwo rozrywki. Na początek chciałem powiedzieć, że chwała Jezusowi Chrystusowi, dziękuję mu za to, że mogę tu być i dać taką walkę i że trwałem do końca zwycięski. Z twojej perspektywy, jak to wszystko wyglądało, bo po prostu wymieniliście, nie wiem, pewnie po 150 dokładnych, celnych ciosów, a kończyłeś to wszystko, no jednak duszeniem, przez poddanie. Nie, no generalnie nastawialiśmy się na bitkę, wiedzieliśmy, że będą straty. Chyba złamałem rękę w pierwszej rundzie, nie mogę za bardzo ją domknąć, aczkolwiek nie przeszkodziło mi to, żeby mocno ją bić w walce. Kurde, no to jest MMA, ja wiedziałem, że ta walka będzie mogła się toczyć w każdej płaszczyźnie. I tak też było. Zapasów co prawda było jak na lekarstwo, ale myślę, że fajna bitka w stójce była, że każdemu mogło się spodobać. To nie była fajna bitka, to była bitka fantastyczna, spektakularna. Wiemy, jak wygląda twój boks, on jest na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o MMA. Ale Andrzej dawał radę, Andrzej naprawdę odpowiadał. Andrzej też miał swój pomysł, jak kontrować, jak bić, gdzie znajdować te luki u Tymka Łopaczyka. Powiem ci, że po tych bombach co strzałem, dziwiłem się, że jeszcze stoi, bo to wiesz, jak czujesz, że trafisz na ręce, to wiesz, że kogoś trafiłeś, nie? A on cały czas, nie było takiego momentu, czy tam jak kogoś trafisz, to widzisz, jak oczami przejedzie po podłodze, po suficie, nie? To nie było takiego momentu. Nie czułem, że mogę go posadzić, nie? Wiedziałem tylko, że będziemy się bić do końca. Już po pierwszych 2 minutach wiedziałem. Ale masz ten skalp double champa, myślę, że najcenniejszy w karierze i teraz spoglądasz już do góry. Masz na pewno swoje plany, dzisiaj się ciesz. Tak, właśnie. Bartosz! Nie ma go z nami. Pewnie w szopie gdzieś tam trenuje. Ale jest Wojek. Jak chcecie mieć fajną walkę, to jestem gotowy. Podyktować ci mój numer, czy masz? Zadzwonisz? Na WhatsAppie napisz. Jestem. Podjadę do ciebie, żebyś nie dzwonił, dobra? Tymek Łopaczyk, panie i panowie, zwycięski, a Bartosz, mimo że go nie ma, to jest dzisiaj bardzo zapracowany, bo tutaj słyszeliśmy deklarację ze strony Masajewa, teraz Tymek Łopaczyk również. Andrzej, jak możesz, to 2 słowa, bo no, do tanga trzeba dwojga i żeby coś takiego spektakularnego dostać, to nie wystarczył sam Tymek, to musiał być double champ. Zacznijmy może od tego, co wydarzyło się w szatni, bo no, było tutaj wyczekiwanie. Czy w ogóle wyjdziesz do tego pojedynku? Dobry wieczór, Radom. Fajnie, że jesteście tak licznie. Wasze miasto jest naprawdę fajne. Deptak zwiedziłem, naprawdę w kościele byłem. Świetnie, naprawdę, bądźcie dumni z tego miasta. A co, no przepraszam, 3. porażka z rzędu. Nie wiem, zostawiam serducho na macie, wchodzę do klatki, nie wiem, coś brakuje, może nie wiem, może tej wiary bardziej, więcej w siebie, muszę w to więcej uwierzyć. Miałem swoje momenty, jednak Tymek twardy łeb, widać, że młody chłopak nie rozbity. Ja już też jestem już całemu KSW napisało, że jestem weteranem, więc ja już bliżej niż oni na początku, chłopaki w sile wieku. Ale ty też nie jesteś rozbity, naprawdę dobrze reagujesz. Nie jestem rozbity i na pewno jeszcze nie kończę. Bo 3 porażki z rzędu to nie jest też jakiś strach. Chłopaki z większymi porażkami wracali, wygrywali i zdobywali pasy. Także tutaj mówię, no przepraszam, że zawiodłem, ale chcę dawać wam show.
takie bitki, nie kalkulować. Ja mogłem wywracać, mogłem czegoś szukać innego, ale no, chciałem się pobić. Tymek fajny chłopak. Czysto walka sportowa, bez żadnej spiny. Z szacunkiem dla niego, młody niech się pnie. Fajna kariera przed nim. Ja już mówię, ja już dużo też osiągnąłem w tym sporcie. Ale jeszcze ostatniego słowa nie powiedziałem. Jeszcze trochę krwi napsuję. Ale no co, no tym razem znowu porycz gorażki. No taki jest ten sport, ktoś musi wygrać, ktoś się musi przegrać. Ale dziękuję, fajnie było, fajnie wejść do klatki znowu po jakiejś tam przerwie. Ja to robię już naprawdę też z takiej wielkiej pasji, ciężko byłoby to też zostawić. Codziennie trenuję, ale mówię, młodzi są żądni krwi, widać jak wyglądają dobrze. Ja już dziadek, nie, z tym Andrzej. roku 36 lat, słuchajcie, bez wspomagaczy, bez jakichś dodatków wyglądam normalnie. Nie ujmując tam nikomu, każdy niech sobie sam w siebie uderzy, a mówię, no ja chcę pokazać prawdziwy sport, no i mówię, dzisiaj gorsz porażki, ale dziękuję wam Radom. Ja myślę, że tutaj nie było niczego z dziadka. Był dalej zawodnik, który wygląda bardzo dobrze. Double champ, to zobowiązuje. Dasz nam jeszcze niejedną spektakularną wojnę. Zapytałem cię o te kontuzje. Czy w ogóle było zagrożenie wyjścia? Przepraszam, że nie odpowiedziałem, tak, no, złamałem sobie palca na rozgrzewce i to w ostatnich sekundach, bo kamera KSW wszedła do szatni i powiedziała, że trzeba coś dograć i kopnąłem 2 razy high kicka i ten palec się trochę rozsypał. No i tak już troszeczkę taki z minusem, punktem minusowym wszedłem do tej klatki, ale no nie poddaję się, walczyłem z złamaną nogą, dawałem radę, z palcem złamanym też się da i chciałem zrobić to dla was, dla KSW, bo wiem, że też stawiają na mnie, żebym to pokazywał to show i mimo tego chciałem dać tą walkę, ale nic nie ujmując do tej nogi, że Tymek wygrał, bo to jest jego prawdziwa robota, a palec to mówię, był taki troszeczkę dyskomfort, żeby mnie po prostu wybić, ale nie chciałem się dać poddać, chciałem zrobić to show pomimo różnych tam przemyśleń w głowie, no ale mówię, czekajcie tak licznie i nie chciałem was zawieść, nie? Wszyscy przed telewizorami, bardzo dziękuję wszystkim moim sponsorom, Greenplus, Gemelo, Super Spas, Veneve, Helan, Zakopane, Gentleman, dziękuję wam bardzo, bez was bym tu nie był, jeszcze raz dziękuję Radom! Dawaj nam double champ, dalej te emocje. Dziękuję. Andrzej Grzebyk. Zwycięski Daniel Rutkowski, dobry wieczór. Siema, siema! Słuchaj, 15 lat, człowiek starszy od swojego rywala, ale widzę, że wciąż to masz. Ile ma on lat? 22. Ja pierdzielę. Jaki młody, ale jest świetny gość. No świetny gość, ale ty wciąż to masz. 37, zabawa, uśmiech, bardzo celny, dobry boks i też taki, powiedziałbym, kompletnie brak tracenia głowy w trudniejszych sytuacjach. Proszę cię, nie dodawaj mi lat. 36 mam jeszcze. Jeszcze 3 miesiące. No dobrze, 36-letni Daniel Rutkowski. Fantastyczna dyspozycja. Bardzo serdecznie dziękuję. Może nie fantastyczna, naprawdę. Na wywiadach trochę więcej pogadam, ale jestem bardzo zadowolony, bo ten początek roku był kosmiczny dla mnie. Ale wracasz. Zaczęło się od gołych pięści, potem pierwsze zwycięstwo w KSW, teraz druga wygrana. No wygląda na to, że cały czas tutaj będziesz szedł i masz swój upragniony cel. Tak, tylko teraz muszę... 2 lata byłem w ciągłym gazie, 2 lata. Teraz muszę odpocząć i mam nadzieję, że jeszcze trochę wyżej będę ja. Czyli forma moja będzie, bo dzisiaj nie czułem, ale cieszę się. Zrobiłem takie po prostu duże minimum, no i udało się. Ale to powiedz, czego konkretnie nie czułeś? Wszystkiego, wiesz, no 3. walka z rzędu. Chyba tego głodu takiego nie miałem, ale musiałem, bo to Radom, to jest moje ukochane miejsce. Dzięki moim wszystkim kibicom, to dla was tu jestem. Dla mojej rodziny, dla was jest mega, jestem wdzięczny. Pech chyba został wycofany do 3 razy sztuka i pierwszy raz wygrałem w Radomiu. No i wygląda na to, patrząc na kalendarz, że za chwilę będziemy mieć nie 2, tylko może 3 gale rocznie tutaj. I powiem ci szczerze, że jakby to w grudniu zrobili, Radom to przyjmie, Woju, Kabul, Lewandowski, naprawdę Radom to przyjmie, bierzcie ile chcecie, robimy. Rutek chciałby grudnia, nie wiem, czy coś już nie jest w planach w innym miejscu, ale wiesz, no tutaj myślę, że dogadasz się z dyrektorem sportowym i z właścicielami federacji na jakiś taki zimowy termin, jak odpoczniesz. Jak najbardziej, ja to, wiecie, teraz potrzebuję odpoczynku i oczywiście wracam. Mogę pozdrowić? Możesz. Moi drodzy, chciałem serdecznie pozdrowić moją rodzinę,
moją żonę, moje dziecko, ale oczywiście moją rodzinę, Konrad, Przemek, Mateusz, Grzesiek, Emila, wszyscy. Dla was tutaj walczymy, serdecznie wam dziękuję, moi drodzy. Wielki ukłon dla moich kibiców i serdeczne podziękowania dla Mariusza Gębskiego. Wierzy we mnie i pomaga mi od samego początku. Dziękuję ci, Mariusz. Dziękuję bardzo, nic nie mam do dodania. Panie i panowie, zwycięski Daniel Rutkowski. Będzie z nami tutaj Filip pomagał z tłumaczeniem. Stefan, first of all, who told you about that submission and why you went for this kind of crazy submission? Because we don't see in the nowadays MMA this kind of submissions. Chest choke is something out of the pride, something out of like 20 years ago. Jo, kdo ti o tyhle submisi řekl, jak jsi na to přišel vůbec, byl to plán? Poviem takto, že keď som začal z MMA, môj tréner Ilia, som to od neho dostal asi 1000-krát. Dneska, kde je rozhodca, čo rozhodoval? Bol za mňou a hovoril, že mi pískal zápas ešte v RFA a širou náhodou som tam vyhral na túto submisiu, tak mi to tak cinklo v hlave, že ešte to existuje, to je super vec, že nebolo by to zle vyťahnuť aj tu na KSV, keď sa podarí. When I started with MMA, my coach Ilya gave me this kind of submission maybe 100 times. So I tried to make it again because I saw that referee here was the same referee was in RFA organization, and he knows me and he told me that yeah, I know that. So I tried to make it best and it's done. Zapytałem o ten pomysł z nietypowym poddaniem, no bo duszenie klatką piersiową to jest coś, co oglądaliśmy, nie wiem, 20 lat temu w MMA, coś absolutnie nie z dzisiejszych czasów. No i powiedział Stefan, że jego trener Ilya Skondrić to jest gość, który go poddawał wielokrotnie w ten sposób na początku kariery. Miał to z tyłu głowy, wiedział też, że to zrobić, więc poszedł po dzisiaj. Stefan, huge win against Arek Josek. He was a huge favorite. You did it, you took it. Now, what's next? Because we have a Liberec event coming in October, so in September. So maybe this is the next step. Máš tu za sebou ohromný vítězství, přesvědčivý. Co teď dál? Máme tady Liberec 19. září, 19. septembra po slovensky. Tak nabízí se odveta s Philem De Vriesem, kterýho si tady jako jeden z mála opravdu dostal do úzkej. Tak povidej. Na začiatok by som ešte chcel poďakovať, lebo vidím, že veľa fanúšikov sa už zbiera, hlavne Arekových, a hlavne aj vďaka im. Fakt ďakujem za túto perfektnú atmosféru, ktorú ste spravili v našom zápase. Nevnímam to, že ste fandili jemu a boli ste proti mne, ale tá atmosféra ženie vždycky všetkých fighterov. Takže ďakujem vám, každému jednému, ktorí ste tu nie kvôli mne, ale urobili ste perfektnú atmosféru. To ja zrozumiałem, to szybko przetłumaczę. Podziękowania od Stefana dla wszystkich kibiców Arka i też kibiców tutaj z Polski, którzy dzisiaj nie kibicowali Stefanowi, ale zrobiliście fenomenalną atmosferę, więc dziękuję wam bardzo, Mutant, za to, co pokazywaliście na hali, bo dzięki wam ten pojedynek też był wyjątkowy. And now the second question. O tom Liberci, povidej. Áno, tak mojou cieľom bolo potvrdiť si pozíciu tej jednotky vo vašom rebríčku a ja len čakám, keď Phil povie, že bude pripravený. Ja budem ready, keď povie on. My medzi tým máme naplánované teda ešte nejaký zápas aj mimo, ale ako náhle povie Phil, že bude ready v Čechách, tak pre nás je toto alfa omega. My plan was confirm my status like number one in the division, and now it's on Phil. If Phil will told me I'm ready, so I'm ready too. So it's on Phil. Chciałem po prostu potwierdzić swój status numer 1 w kategorii ciężkiej. Teraz wszystko po stronie Phila De Vriesa. Jeśli mistrz powie, że jest gotowy na tę walkę w Libercu, na tę walkę we wrześniu, to ja też jestem gotowy, także wszystko w rękach Phila De Vriesa. Szanowni Państwo, zwycięski dzisiaj Stefan Wojczak! I jeszcze gratulacje od szefów Federacji KSW. To jest jego kawałek podłogi, to już jest jasne. Do tego się przyzwyczailiśmy. Patryk Kaczmarczyk, dobry wieczór. Wciąż twierdza niezdobyta i nigdy nie zostanie zdobyta. Najpierw, na samym początku, chcę podziękować mojemu Bogu, Jezusowi Chrystusowi, za to, że był w moim narożniku i po raz kolejny poprowadził mnie do zwycięstwa.
Dzisiaj widzieliśmy zawodnika dojrzałego w każdym zachowaniu, w każdej minucie tej walki, bo trzeba powiedzieć, naprawdę pod względem fizycznym to był tytan, to był rywal bardzo silny i było widać, że po prostu trzeba było być analitycznym, spokojnym, cierpliwym, iść krok po kroku, tak jak nakreślił to narożnik. Wiesz co, od kilku walk, od 2 w zasadzie, takie główne hasło, gdzie sobie powtarzam ciągle, czy jak sobie coś afirmuję, czy wizualizuję, żeby Bóg dał mi dyscyplinę. Jak ja mam tą dyscyplinę wyszkoloną przez trenera Germana i moje techniki, to po samej rozgrzewce powiedziałem, nie ma na mnie nic. Niczym nie może mnie zaskoczyć. Jak skróciłem dystans w pierwszej rundzie, on zaczął sypać te łokcie, kolana, a ja tak, nawet nie wiem, czy coś przyjąłem dobrze. I tak sobie pomyślałem, kurde, za mocno idzie, za szybko chce mi zrobić krzywdę, a byłem na to gotowy w 100%. No i powolutku się dobierałem do niego, aż jakaś tam obrotóweczka weszła. Szykowaliśmy z trenerem Germanem. Dużo ciosów na dół, myśleliśmy, że po tym zbijaniu wagi uwalimy go na schaby, ale jak poczułem w chwytach tą różnicę, no Adrian może powiedzieć, ile razy ten trójkąt rękoma mi wchodzi na treningach czy na sparingach. No, musiało to wejść w końcu. Ja bym powiedział, że spieszyłeś się w tej walce bardzo mądrze. To wszystko było wyliczone, to wszystko było przemyślane. W pierwszej rundzie trochę Tajlandii oglądaliśmy w klatce, także widać, że tam regularnie jeździsz. Natomiast obrotówka, no powiem szczerze, szokująca i pewnie szokujące było to, że wstał. Co tu powiedzieć, Taekwondo Rules, Radomski Klub Taekwondo, tak? Słuchaj, no i jeszcze powiedz nam te zapięcia, bo próbowałeś w różny sposób, ale no pewnie skończyło się tak, jak najmniej się spodziewaliśmy, że się skończy. Za mocno chciałem po prostu go poddać, ale nie tracąc pozycji. Zauważcie, że jak ja próbowałem, to zawsze miałem taką drogę, że dobra, jak nie wyjdzie, to sobie wrócę do pozycji. I trochę jestem zły, bo przez całe przygotowanie robiłem trójkąt i jak on się odwracał, odwrócone darse, nie wiem, ktoś może wie, ale tak się uwaliłem na ten trójkąt i słyszałem jak harczy. Mówi, nie no, pizda z tej siły i urywam mu głowę. Wiesz co, to jeszcze 2 słowa do nich, bo tutaj myślę, że przez całą walkę to po prostu dawali ci takie wsparcie, że czułeś jakbyś kogoś miał obok siebie. Ja naprawdę nie wiem, komu mam dziękować za takich ludzi, bo to nie są moi kibice, to są moi bliscy, rodzina. Nie mogę sobie ich lepiej wymarzyć i dziękuję, że ze mną jesteście. Dziękuję. Panie i panowie, cały czas mistrz Federacji KSW kategorii piórkowej, Patryk, The Prince of Radom, Kaczmarczyk.